Zapraszam Cię na krótki instruktażowy film na temat tego, jak bezpiecznie i wygodnie włóczyć się po Afryce. Jest jedna uniwersalna zasada dotycząca bezpieczeństwa w podróży. Szczere i pozytywne nastawienie do ludzi, którzy pojawią się na Twojej drodze. Pamiętaj, na czarnym lądzie spotkają Cię różne sytuacje, nie zawsze przyjemne. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, jak daną sytuację odbierzesz i jak na nią zareagujesz. Dodatkowo oczywiście warto zadbać o bezpieczeństwo pieniędzy, dokumentów i sprzętu typu kamera czy telefon. O tym właśnie będzie ten odcinek. Przeniosłem Cię na chwilę 13 000 km od domu, aby opowiedzieć Ci, jak funkcjonować w Afryce. Zaraz po tym wracamy na Kaukaz. W ogóle to druga moja taka dzika wyprawa po Afryce na wariata. No jak ja się spakowałem, wszystko mam w tym małym plecaku podręcznym spakowane. Generalnie zakładałem, że będzie gorąco, więc nie nabrałem ciuchów, wziąłem tylko takie jakieś podstawowe to co na siebie. Dron, który zajmuje najwięcej miejsca w tym plecaku. A w ogóle to ja tu zaraz wyjmę i pokażę. To jest absolutnie wszystko. No jakaś taka z Decathlona za chyba 40 zł kurtka przeciwdeszczowa. Generalnie chodzi o to, że nabrałem takie ciuchy, które jak wyrzucę, to się nic nie stanie. Ta bluza ona jest fajna, bo ona jest taka, nie wiem z czego, z bawełny chyba, więc ona jest bardzo taka przyjemna. No i dron zajmuje najwięcej miejsca w moim plecaku. Zostawiłem tylko w samochodzie namiot i matę i śpiwór, no ale to też weszło do tego plecaka. I teraz ciuchy, które mam na sobie, to jak widać to są takie ciuchy. Generalnie chodzi o to, że jak miejscowi widzą na przykład takie rękawki u kolesia, no o takie, o właśnie, no i takie ubranie, to zakładają, że raczej nie śmierdzę pieniędzmi, więc nie traktują jak turystę i mnie nie skroją. Te spodnie kupiłem przed wyprawą do Afryki pierwszą w życiu i to są najlepsze spodnie na świecie. Dlaczego? Po pierwsze, jak jest tak średnio ciepło, to mogę sobie tutaj odpiąć, to zdjąć i wtedy jest przewiewnie fajnie. Dzisiaj specjalnie skarpety włożyłem na spodnie, żeby kleszcze mi nie powoziły, dużo jest tu kleszczy. Tutaj już jest bardzo gorąco, to mam kolejną warstwę i mogę sobie rozpiąć, mam zupełnie krótkie. Mają podwójne, potrójne szlufki, jakieś takie mocne, o. I dzięki temu jak mam taki pasek, to przypinam karabinczykiem, tym oto karabinczykiem na przykład kamerę, nie? Do tego paska. No i zakręcam i generalnie ktoś musiałby mi przeciąć sznurek, żeby a sznurek jest w miarę mocny, żeby mi wyrwać kamerę. No i rzeczywiście jest tak, że jak się w takich dzikich miejscach, szczególnie w miastach, bo tam ludzie są dzicy, na wsi ludzie są przyjaźni, bywa, no to szczególnie w tłumie, wyrywanie kamery takim różnym to napis jest. Witają nas tu Sechlaba Tebe National Park. No to welcome to Sechlaba Tebe National Park. Dobra, wracając do tematu. Więc generalnie przyczepienie kamery GoPro, sterownika od drona, wszystkiego co masz, przyczepienie sobie tak na stałe właśnie jakimiś karabinczykami, to jest bardzo dobry pomysł, bo wtedy człowiek po prostu jest wyluzowany i może się ogarnąć. I teraz tak, te spodnie, one są zarąbiste jeszcze z jednego prostego powodu, bo kiedyś je po prostu poprzerabiałem przed wyprawą do Kenii. I zobacz, nie dość, że się zapina tutaj wiadomo na zatrzask, ale to takie zapięcie, żeby zapiąć, no to jeszcze powszywałem tutaj rzepy. I te rzepy ciężko jest rozpiąć i na przykład tu noszę paszport w worku i takie różne rzeczy, bo zawsze mam przy sobie, nie zostawiam w plecaku. Teraz to jest wyjątek, no bo jestem sam, żadnego człowieka przez cały dzień nie spotkałem. Nie chciało mi się nosić tego w kieszeni, ale generalnie jest tak, że rzeczywiście paszport zawsze mam przy sobie, bo plecak mogą wyrwać, mogą zabrać, można zgubić, może spaść, może się stać milion różnych pierdolnion innych rzeczy. I paszport, prawo jazdy, różne tam pierdoły, kasa, wszystko w takim worku i w tej kieszeni zapięte rzepem. I to jest pierwsza rzecz. Teraz tak, kasa taka podręczna, tutaj trzymam telefon w tej kieszeni i różne pierdoły. Natomiast żeby szybko wyjąć, ale czasami go właśnie chowam tutaj do tej kieszeni z rzepem. To jest taki mocniejszy już rzep. No i tu mam właśnie
pieniądze przeważnie na takie podręczne rzeczy. Ale tu w środku jeszcze głęboko, jak trzeba rozpiąć pierwszą, trzeba rozpiąć drugi rzep i tam głęboko tego nie widać. Jest taka jeszcze mini kieszonka, tak zwana ratunkowa, z rzepem i tam ukrytą mam kartę kredytową. Nie będę może jej pokazywał, żeby sobie ktoś tam nie spisał numeru, ale jest karta kredytowa, więc ktoś musiałby mi dobrać się tutaj i dobrać się tutaj. No co oczywiście bez mojej zgody nie byłoby łatwe. I to jest jakby taka akcja, że no musieliby mnie mocno przeszukiwać, żeby mi tą kartę kredytową buchnąć. No a karta kredytowa jest ważna. Ale mam jeszcze jedną magiczną kieszonkę. No to nie wiem, pokaz chyba tylko dla dorosłych. Proszę dzieci, żeby zamknęły oczy. No generalnie nie będę może wszystkiego pokazywał, ale tu jest taka kieszonka i to jest wewnętrzna kieszonka zapinana na zamek. Też wyjąłem kasę bez sensu tutaj w tych warunkach na dzisiaj, ale generalnie wkładam tam dolary w dużych ilościach. No w dużych, takich jakich powiedzmy mam, to taki zapas żelazny, gdzie wyjeżdżam do jakiegoś kraju, biorę tam 500 dolców czy ileś i tu trzymam w tej kieszonce. Ona jest zapięta, więc ktoś musiałby mi po prostu zdjąć pasek, zdjąć spodnie, rozpiąć tą kieszonkę i wyjąć siano, żeby się do tych pieniędzy dostać. Stąd nie ma dostępu, więc generalnie jestem tak poobstawiany, żeby zawsze mieć przy sobie. Aha, jak śpię, to te spodnie są albo w śpiworze ze mną, albo pod głową. Więc też nikt jakby ich gdzieś tam z plecaka nie wyjmie. Kurde, coś mi tu nakapało dziwnego na głowę. Ptak mi chyba narobił. No, albo dobra, nieważne. Więc tak to wygląda. I jeszcze kumpel, który włóczył się po Azji, polecał czeki podróżne. I to też będę testował. Może następnym razem. Teraz po prostu czasowo nie zdążyłem. Ale czek podróżny, podobno Western Union ma to do siebie, że no, wpłacasz tam kasę, dostajesz czek, idziesz do jakiegoś właśnie miasta w obcym, dzikim kraju, do Western Union, pokazujesz czek, pokazujesz paszport, dopiero wypłacają siano. Nie wypłacą komuś, kto ci taki czek buchnie. Więc to jest bezpieczniejsze niż gotówka. A i tak tutaj 2 razy wymieniałem dolce i 2 razy w Western Union. Nie było innej opcji, więc de facto te czeki mogłyby być rozsądniejsze. Ale mówię, to nie sprawdziłem, nie wiem czy akceptują i tak dalej, więc na razie to tylko taka teoretyczna gadka. No dobra, no to tak właśnie się rusza na wyprawy, takie spodnie wielofunkcyjne. Wziąłem specjalnie sandały, żebym po prostu miał przewiew. I co? I teraz mi to wszystko przemokło i to mokre jest. I takie syfne, błoto. Przyjadę do tego tam, tego miejsca. To wezmę normalnie i wypiorę. Coś słyszałem, ale nie, myślałem, że samochód. Albo coś. A tu deszcz chyba. Deszcz. Idziemy, tu się schowam zaraz w kanciapie z mapą. Tymi butami to trochę do dupy, ale zakładam, że jak opuścimy ten park, co będzie miało miejsce jutro wieczorem czy coś, skoczymy na te wodospady, ten największy wodospad, chyba największy na świecie, coś z tego co czytałem, ale nie jestem pewien, albo jeden z największych. Obczajmy to, no to wracamy już do stolicy i tam trzeba rano oddać samochód, ogarnąć się i spierdzielać na granicę. Więc później wracam z powrotem niestety do Johannesburga i w Johannesburgu mam przesiadkę już w stronę parku Krugera. I tam już będzie ciepło, gorąco. Mówią, że to takie tereny malaryczne, więc raczej tam będzie wilgotno. No tak, jak tam przecież mieszkają te wszystkie słony, żerafy, nosorożce, to tam musi być ciepło, tam nie może być zimno, tak jak tutaj. Tu jest zimno, bo jesteśmy na jakiejś dużej wysokości. Tylko nie wiem czemu właśnie telefon mi nie pokazuje na jakiej, ale myślę, że z 2000 metrów może być, nie? Tak patrząc na klimat i na pogodę. Będąc na wyprawie w obcym kraju, jesteś tam gościem. Szanuj lokalne zasady i zwyczaje. Nigdy niczego nie oceniaj, nawet jeśli to, co zobaczysz i przeżyjesz, cię szokuje. To po to właśnie były te trudy wędrówki, żeby zobaczyć, poczuć i zrozumieć lokalny koloryt życia, który tak radykalnie różni się od tego, do czego przywykliśmy.
Twoją rolą jest wtopić się w tłum, robiąc to jak najbardziej subtelnie i przyjaźnie. Będziesz przyciągać tylko dobrych ludzi podczas swojej podróży.